telewizję polską po raz kolejny. Nie, proszę pana. W sytuacji, kiedy będzie pan atakował telewizję publiczną, zawsze będę panu pewne rzeczy przypominał. A zatem, gdy rządziła Platforma Obywatelska, a prezydent, proszę mnie posłuchać, a prezesem telewizji polskiej był Juliusz Braun, to w programie publicystycznym na żywo widownia śpiewała gromkie 100 lat Donaldowi Tuskowi. Proszę dalej słuchać. Z telewizji na umowy śmieciowe wypychano niewygodnych dziennikarzy, łącznie 400 osób. Proszę dalej słuchać. Nie pokazywano przesłuchania Bronisława Komorowskiego w sprawie WSI, bo uznano, że mogłoby to zaszkodzić jego wizerunkowi. Proszę dalej słuchać. Między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich nie pokazano ani jednego sondażu, bo wtedy już sondaże przestały być korzystne dla Bronisława Komorowskiego. Proszę dalej słuchać. Na wyraźne polecenie żony Bronisława Komorowskiego ocenzurowano z nią wywiad. No, gdzie pan wtedy był? Gdzie był wtedy Paweł Zalewski? Dlaczego Paweł Zalewski wtedy milczał? Czy pan poseł odpowie? Czy ja mogę pana się zapytać? Nie, ja pytam pana, proszę odpowiedzieć. Gdzie to są niewygodne, to są bardzo niewygodne pytania dla pana, jak rozumiem. Gdzie był pan wtedy, kiedy ocenzurowano wywiad z żoną Bronisława Komorowskiego? Gdzie pan wtedy był? Gdzie pan wtedy był? W szwindlach ekipy PiS-u o tym, że dzisiaj polskie państwo, Ministerstwo Zdrowia zainwestowało Panie pośle, czy my się słyszymy? Halo, panie pośle, czy my się słyszymy? Panie pośle, czy my się słyszymy? Panie pośle, jeszcze raz powtarzam, czy my się słyszymy? Chyba się nie słyszymy, bo pan poseł nie odpowiada. Panie pośle, maseczki. Panie pośle, no jak tak można rozmawiać? A zatem, dobrze, konkretne pytanie, zatem skoro się nie słyszymy, no to jest pewien problem. Szanowni Państwo, Rafał Trzaskowski chce wstrzymać ważne inwestycje dla Polski, przekop Mierzei Wiślanej i budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Twierdzi, że to jest megalomania, że niepotrzebny jest hub lotniczy, bo jest lotnisko w Berlinie.